Wiemy, jak bardzo podobają się Wam produkty od Sugona, więc wprowadzamy do sprzedaży kolejny najnowszy model tej marki. 8630 Pro to stacja Hotter konstrukcyjnie podobna do modelu 8620DX, jednak posiadająca kilka dodatkowych funkcji zapożyczonych z topowego modelu Freemode 8650. W tym materiale wskażemy istotne różnice Sugona 8630 Pro względem dwóch wspomnianych wcześniej modeli oraz pokażemy, jak stacja radzi sobie w serwisowej pracy. Pamiętajcie o łapce w górę i taktycznym komentarzu dla zasięgu. Zapraszamy! W ostatnich dwóch filmach pokazywaliśmy Wam różne stacje Hotter, w tym dwie propozycje od Sugona. Model 8620DX oraz Freemode 8650 wypadły w testach świetnie, co potwierdziło, że oferują one bardzo dobre osiągi jak na swój przedział cenowy i nietuzinkową jakość produktu zapewnioną przez producenta. Sugon Freemode 8650 jako obecnie najbardziej zaawansowany Hotter jest również najdroższą stacją. Model 8620DX ze względu na mniejszą ilość dodatkowych funkcji i akcesoriów w zestawie kosztuje znacznie mniej. Lukę w przedziale cenowym między 8620DX i 8650 idealnie wypełnia model 8630 Pro. Postaramy się zatem wyjaśnić, co takiego dostaniemy płacąc więcej niż za model 8620DX, a czego zabraknie w porównaniu do topowego modelu 8650 od marki Sugon. Zestaw ze stacją Sugon 8630 Pro zawiera pojedynczą podstawkę do kolby, ze ściągaczem, który posiada opcję regulacji nachylenia uchwytu. Jednak nie znajdziemy tutaj dodatkowych opcji personalizacji i nie odwiesimy dysz. Dysze możemy za to odłożyć z lewej strony głównej jednostki, korzystając z gumowego uchwytu odpornego na wysoką temperaturę. Znajdziemy tutaj również dołączony przez producenta śrubokręt. Tylko po co? Otóż istotnym elementem modelu 8630 Pro jest właśnie kolba, którą możemy z użyciem tego właśnie wkrętaka zdemontować, bez konieczności rozkręcania całej stacji lutowniczej. Rozbudowana kolba, która została zapożyczona z najwyższego modelu 8650, pozwala nam na wybór kanału pracy, odpowiednio Channel 1, Channel 2, Channel 3 i Channel 4 z zapisanymi przez nas ustawieniami. Z tyłu kolby mamy również przycisk służący do włączania nadmuchu zimnym powietrzem. Producent kolejny raz zaskoczył nas praktycznym rozwiązaniem, dzięki któremu możemy uzyskać nadmuch spiralny. Dwie specjalnie wyprofilowane dysze są dołączane do każdego zestawu, a oprócz tego mamy do dyspozycji jeszcze 6 innych dysz z nadmuchem prostym. Panel przedni stacji 8630 Pro pozwala na wybór 4 wspomnianych wcześniej kanałów pracy. Mamy też zamontowany z przodu włącznik, przycisk do regulacji siły nadmuchu oraz temperatury powietrza, a także pojedynczy przycisk służący do zmiany stopni Celsjusza na Fahrenheity czy wyłącznika buzzera. Panel przedni przypomina raczej ten z modelu 8620DX. Względem 8650 widać więc istotne różnice. Nie przestawimy temperatury skokowo, np. o 10 stopni w górę jednym kliknięciem. I nie ma tutaj opcji wyboru trybu pracy czy wskaźnika dostarczanej mocy do grzałki, jak w topowym modelu tego producenta, czyli 8650. Z tyłu stacji mamy dodatkowy suwak, który pozwala nam na ewentualne zablokowanie przycisków funkcyjnych umiejscowionych na kolbie. Na uwagę również zasługuje fakt, iż przyciski w modelu 8630 Pro nie są koloru srebrnego, a czarnego, co być może będzie plusem dla tych osób, które obawiały się ich wycierania, choć nigdy nie mieliśmy takich zgłoszeń. Widać jednak, że producent zwrócił na to uwagę i w tym modelu mamy zmianę w tym zakresie. Ciekawe, czy będzie ona kontynuowana w następnych modelach tej marki. No dobrze, ale jak ta stacja lutuje, to pokażemy już za moment. Najpierw obowiązkowo musimy sprawdzić pobór prądu, zmierzyć faktyczną temperaturę powietrza i porównać sam nadmuch, używając do tego celu anemometru. Tabelę z porównaniem z innymi stacjami znajdziecie w karcie, która właśnie wyświetla się Wam na ekranie. Tutaj podajemy wyniki tego samego testu wszystkich trzech modeli marki Sugon, zmierzonych wcześniej 8620DX, 8650 i prezentowanego tutaj 8630 Pro. I jak widzicie, wyniki w przypadku wszystkich modeli są bardzo zbliżone. Zobaczmy więc, jak stacja radzi sobie w codziennej serwisowej pracy. Tym razem bierzemy płytę od laptopa i wylutujemy z niej po porcie USB i HDMI. Zobaczcie sami.
Podsumowując, Sugon 8630 Pro to ciekawa stacja lutownicza, wypełniająca lukę pomiędzy korzystnym cenowo modelem 8620DX oraz dużo droższym Freemode 8650. Omawiany dziś model 8630 Pro korzysta z kilku rozwiązań z obu wspomnianych stacji, stawiając na kilka rozsądnych kompromisów względem innych modeli od Sugona. Chcemy, by nasza oferta była dla Was przystępna i elastyczna, dlatego też od teraz w naszym sklepie dostępne są wszystkie najciekawsze stacje Hoter marki Sugon. Jeżeli macie wątpliwości, który model wybrać, to zerknijcie na pozostałe materiały na naszym kanale. Wyświetlają się zresztą one w karcie widocznej na ekranie. Zachęcamy Was również do zgłaszania sugestii po tym materiale odnośnie modeli stacji lutowniczych, które chcielibyście, abyśmy dla Was przetestowali, bądź innych urządzeń, którymi jesteście zainteresowani. Znajdziecie nas także na TikToku, Facebooku oraz Instagramie.